Spróbujmy potrzeć ręce ze sobą. Często to robimy, bo pogoda coraz zimniejsza, ale co się dzieje podczas tego? Wydziela się ciepło. Jeżeli dostatecznie długo będziemy pocierać, to zacznie nam schodzić naskórek. Dla nas jest to korzystne, ponieważ wydziela się ciepło. Jeżeli natomiast zamienimy nasze ręce na części maszyn, już staje się to wręcz wadą. I tak oto w najprostszy sposób wymieniliśmy dwie największe wady tarcia. Jeżeli będziemy natomiast tutaj wprowadzali lubrykant, smar potocznie zwany, który w tym momencie jest naszym olejem na skórze, ograniczymy ścieralność naszego naskórka, a w zastosowaniu maszyn ograniczymy ich zużycie i będziemy mogli spokojnie przenosić ciepło. Jeżeli zamienimy teraz ten lubrykant, o którym mowa, olej na przykład mineralny, syntetyczny, czy zwykły smar, który używamy pomiędzy połączeniami, nie działa on w pojedynkę. Działa on na przykład z dodatkiem, w tym wypadku węgla, ale nie takiego zwykłego węgla, węgla nanowęgla. Możemy tutaj, jak na slajdzie za mną zobaczycie, widzimy przykładową strukturę nanowęgla, nanorurkę. Jest ona w kształcie, jak to nie określono, rurki. No ale dobrze, co to jest ten super śliski nanowęgiel? W mojej pracy doktorskiej skupiam się na tym, aby szeroką gamę nanowęgli zbadać pod kątem usprawnienia smarności w prostych olejach silnikowych. Dzięki temu dodatkowi możemy polepszyć smarność i jednocześnie może przejść w kolejny etap supersmarowności, kiedy te tarcie wręcz zanika. No dobrze, pytanie jednak, co oznacza to supersmarowność i jak to może działać? Wyjaśnimy to na przykładzie nanorurki. Nanorurka wprowadzona tak pomiędzy dwie powierzchnie działa jak drewniana kłoda u Egipcjan podczas przesuwania wielkich kamiennych bloków. One dzięki tym drewnianym kłodom zmieniały się w bardzo lekkie do przenoszenia materiały. Tak samo nanorurka może działać jako nanokłoda, przesuwając się pomiędzy dwoma powierzchniami metalu lub metalu i polimeru. Wyobraźmy sobie więc smar, który o kilka rzędów wielkości redukuje nam tarcie. Dzięki temu jesteśmy w stanie zaoszczędzić biliony euro, ale również jesteśmy w stanie ograniczyć wydzielanie tego, co dla nas niewidoczne, dwutlenku węgla. Szacuje się, że rozwój w zakresie nowych technologii redukcji tarcia może pozwolić zmniejszyć emisję ekwiwalentu dwutlenku węgla aż o 1,5 miliona ton. Wyobraźmy sobie, w jaki sposób ten niewielki element badań może poprawić naszą jakość życia. Dziękuję.